Cześć! Dawno już na moim kanale nie gościła marka Redragon i czas to zmienić. Dzisiaj pokażę Wam dwa produkty od tej marki. Ceny macie w linkach w opisie filmu. Na wstępie zachęcam do zostawienia łapki w górę, będzie mi bardzo miło. I zapraszam Was do oglądania. Zaczynamy! Dream Machines. Laptopy dla graczy, akcesoria gamingowe i nie tylko. Linki do oferty w opisie filmu. Dwa nowe sprzęty w ofercie marki Redragon, czyli myszka Redragon Ebony Ultra, którą można kupić za niecałe 260 zł i słuchawki Redragon Spectra Pro, które możemy kupić za niecałe 280 zł. Dokładnie się im przyjrzymy, będą testy. Zaczniemy sobie od myszki. Jest to myszka bezprzewodowa z praktyczną podstawką ładującą. Mamy magnetyczny dock, 3 metody łączności, czyli dongiel, Bluetooth oraz przewodową. Donglem w tym przypadku jest po prostu ta cała baza. 5 wariantów DPI i bardzo wysoka częstotliwość próbkowania do 8000 Hz. Jest RGB, ale jest ono na podstawce. Sama myszka nie ma LEDów i dzięki temu potrafi działać naprawdę długo. A w zestawie z myszką instrukcja oraz naklejki, wytrzymały i elastyczny przewód USB na USB typu C z paseczkiem do spięcia nadmiaru przewodu, tak więc mocny i jednocześnie miękki, dobrze się układa i długość przewodu to 1,50 m. No i oczywiście można jednocześnie na przykład grać na przewodzie i wtedy myszka się doładuje, a po normalnym skończeniu pracy odstawiamy na dock i mamy myszkę zawsze doładowaną do pełna. A tak wygląda sam dock. Tutaj mamy styki, tu jest ekranik, który Wam pokażę za chwilkę. Po bokach elementy LEDowe, gniazdo USB typu C, od spodu dwa gumowe elementy i dwa przyciski funkcyjne. Do czego to jest, jak to działa, to za chwilkę. No i sama myszka, która posiada profilowanie podgracza praworęcznego, czyli mamy odpowiednio opadającą sylwetkę, uniesiony korpus myszki w lewej części i mamy dwa przyciski boczne. Jak zwrócicie uwagę, ten pierwszy jest chropowaty, ma takie wypustki, drugi jest gładki, więc bardzo łatwo po samym dotyku rozróżnić, którego dotykamy. Działają bardzo fajnie. Ten z przodu ma trochę mniejszy skok, ale taki bardzo wyrazisty. Ten z tyłu działa troszeczkę lżej. Logo marki Redragon. Od spodu 3 duże ślizgacze, styki do ładowania, sensor, też mały ślizgacz wokół sensorka. Mamy przycisk do parowania Bluetooth i przełącznik wyłączone lub tryb przewodowy po prostu. Do góry Bluetooth, w dół dongiel. Gniazdo jest tutaj, no i widzimy wyraźnie opadającą sylwetkę. Bardzo przyjemnie działające przełączniki. Tak dość twardo, ze średnią siłą. Rolka, która kręci się precyzyjnie z przyhaczaniem, jest gumowa i jako przycisk działa tak dość twardo, z dość dużą siłą. No i przycisk do zmiany DPI, który całkiem dużo wystaje i działa również tak wyraziście. Jeśli chodzi o samo dokowanie, ładowanie myszki, jest to bardzo proste. Po prostu wystarczy ją odpowiednio położyć, ona się tutaj sama dopasuje. Jeszcze garść szczegółów technicznych. Mamy tutaj naprawdę dobry sensor, ponieważ jest to Pixart PAW3950 do 30 000 dpi, a wbudowany akumulator ma 400 mAh pojemności. Mamy przełączniki Huano o żywotności 20 milionów kliknięć, więc nieźle. No jest też software, który za chwilkę Wam pokażę. Według specyfikacji waga wynosi 61 gramów, więc myszka jest dość lekka. Dokładnie 61, tyle ile deklaruje producent. Ślizgacze myszki sprawdzają się także bardzo dobrze, tylko uważajcie, jest folia, trzeba ją najpierw zdjąć i dopiero potem mamy naprawdę gładkie ślizgacze. Zobaczcie. Ta myszka bardzo lekko przemieszcza się po podkładce, przy okazji lekka, więc mamy dużą prędkość przemieszczania się. I teraz zobaczcie, jak podłączę sobie do komputera tą właśnie bazę, to ożyły nam elementy LEDowe, jest tutaj wyświetlacz. Jest w tej chwili pokazane, że myszka jest niepołączona, więc daje nas 2,4 na myszce. I już mamy połączoną i pokazuje w tej chwili godzinę. No i przyciskiem od spodu myszki możemy chociażby zmieniać efekty LEDów. Mamy kilka do wyboru. Możemy też je wyłączyć, a drugi przycisk zmienia nam parametry wyświetlania, czyli mamy w tej chwili wartość LOD, baterię. Przełączamy sobie dalej, może być jakaś animacja. Mamy też zakładkę z DPI i pozostałymi funkcjami. No więc wygląda to naprawdę fajnie. Taki mały ekranik LCD, ale całkiem ciekawy. Posłuchajmy jeszcze kliku poszczególnych przycisków. Na początek przyciski boczne. DPI. Rolka. I przyciski główne. Powiem Wam, że te przełączniki Huano działają tutaj bardzo wyraziście.
Skok przycisku jest dość długi i taki dość twardy, więc mi osobiście to uczucie się podoba. Boczne przyciski też rewelacja. Co do jakości tworzywa, no to jest ok, po prostu takie tworzywo jak to tworzywa. Nie ma żadnych gripów, co prawda i tak dalej, ale jeśli chodzi o wyprofilowanie podgracza praworęcznego, to do średnich i dużych dłoni ta mysz powinna być bardzo komfortowa, ponieważ jest dość wysoka, dość mocno uniesiona, a jej wymiary to 124 na 68 na 43 mm. Ok, teraz pokażę Wam software, który jest dość rozbudowany. Mamy wskaźnik naładowania baterii, więc to jest bardzo przydatne. Możemy utworzyć kilka profili i też mamy podany typ łączności, czy przewodowy, czy dongiel. Przez Bluetooth ten software nie będzie działać. Języka polskiego niestety nie mamy. Mamy update firmware'u. Możemy przyciskom nadawać różne funkcje. Zakładek jest naprawdę sporo, czyli DPI, multimedia, skróty i tak dalej. Są także tryby ulepszenia do gier. Mamy też opcję debounce, czyli czas reakcji przycisków. W jednej z kolejnych zakładek możemy też nagrywać makra, czyli stworzyć sobie jakąś kombinację klawiszy, nagrać to i zapisać pod jakimś przyciskiem. I bierzemy sobie tutaj, robimy macro functions, custom 1, OK. Zapisuje się i w tym momencie, jak naciskam ten przycisk, no to wbija się ta kombinacja, którą sobie zaprogramowałem za każdym przyciśnięciem. Jeśli chcecie wyczyścić, to robimy reset all keys i tego nie ma. Następna zakładka rozbudowana DPI. Może tych skoków być aż 7, ja sobie do testów zostawię 3. Minimalne DPI to 50 i skoki są co 50. I generalnie jedyny wskaźnik DPI jest od spodu, czyli jak klikam, to przełącza nam się kolor czerwony, niebieski, zielony. Na niebieski damy 3000. Tutaj nie musi być to na przykład zieleń, tylko damy sobie powiedzmy na różowy, OK. I tu damy coś troszeczkę większego. No i na dole częstotliwość próbkowania od 125 do 8000 Hz. Tutaj weźcie pod uwagę, że ta myszka nie ma LEDów, czyli jedyne co ją będzie tak naprawdę rozładowywać szybciej lub wolniej, to ta ilość herców. Dlatego przy 125 czy 500 będzie to wielokrotnie niższe zużycie energii niż przy 8000 Hz, ale znowu przy 8000 mamy najlepsze efekty do gier, niezwykle szybką reakcję praktycznie bez opóźnień. No i przeskoczymy do ostatniej zakładki. Tutaj mamy zakładkę config, gdzie możemy ustawić wysokość parametru LOD. Przy tym sensorze jest to 0,7 mm, 1 mm i 2 mm. Za chwilkę to sprawdzimy. Mamy także 4 dodatkowe funkcje i macie też podpowiedź. Ja te funkcje znam dobrze, ale żeby tutaj była jasność. Funkcja Ripple ułatwia kontrolę precyzji przy DPI wyższych niż 9000, czyli przy tym DPI 10000, które mamy jako ostatnie, warto to sobie zostawić. Angle Correction, czyli Angle Snapping. Wtedy jeśli będę próbował zrobić prostą kreskę, z tym włączonym zrobię prościutką, bez nie zrobię idealnej kreski, ale do gier to nie jest polecane. Motion Sync, czyli poprawa precyzji, ale nie działa przy 8000 Hz, więc tego nawet nie włączam. I Glass Mode, czyli tryb, jeśli nie korzystacie z podkładki, a na przykład z blatu, czy drewnianego, czy szklanego, wtedy na tym trybie może działać troszkę lepiej. No i mamy 3 tryby. No i parametry sensora troszeczkę też możemy sobie obniżyć. Mamy tak zwany tryb Office, gdzie ta myszka podziała najdłużej na jednym ładowaniu, i tryb Gaming, gdzie będzie miała swoje maksymalne parametry. Czas uśpienia, czyli po ilu minutach czy sekundach ta myszka się wyłączy w celu oszczędzania energii, reset ustawień, no i Windowsowe funkcje myszki. To by było na tyle, ale jeszcze jest zakładka Screen. Zanim zrobimy test parametru LOD, przyjrzyjmy się temu. Ja już tutaj sobie wgrałem kilka obrazków, ponieważ widzieliście, że na początku była to albo taka animacja, albo data, godzina. Ja teraz sobie wgrałem taką właśnie tapetę i ona w tej chwili jest widoczna. A jak się przełączę na coś innego, robimy Write to Screen. Teraz się przełączyło na zdjęcie tego elementu, które zrobiłem wcześniej aparatem. No i mam tu wgrane jeszcze kilka propozycji. Mogą to być statyczne obrazki, mogą to być także animacje. Mamy ograniczenie do 150 klatek. Jest jakieś takie gify czy ruchome elementy, możecie też sobie tutaj powgrywać. Ale teraz jak będę zmieniał sobie DPI, no to tutaj też nam na tym ekraniku przeskakuje. Więc jak z niego skorzystacie, to już jest kwestia gustu. Sprawdzimy teraz parametr Lift-Off Distance i bierzemy się za testy. Bierzemy po jednej płycie, no i ani na 0,7, ani na 1 mm nie powinien ten sensor łapać powierzchni, więc na 0,7 nie łapie, na 1 nie łapie, czyli wartość uległa zmianie, a na 2 powinien już za bardzo też nie łapać i nie łapie. I teraz podkładka twarda, plastikowa, inny rodzaj powierzchni, ale na 2 cały czas nie działa, na 1 mm nie działa na jednej płycie
i na 0,7 też nie działa. Czyli wartości LOD pokrywają się z tym, co sobie ustawimy w software'ze, więc możemy precyzyjnie wybrać z tych trzech wartości. I sprawdzamy interpolację, podkładka miękka 800, 3000, 10 000. Żadna interpolacja nie występuje. I to samo na podkładce twardej z dokładnie tym samym efektem. I sprawdzamy precyzję, zostajemy na podkładce twardej, czyli szybszej, 800 rewelacja, 3000 szybki ruch, ale cały czas kontrola jest bardzo dobra. A teraz zrobimy sobie 10 000, gdzie tutaj ten ruch już jest naprawdę szybki, ale dzięki funkcji Ripple Control jestem w stanie nawet takie malutkie tutaj ruchy wykonywać. Większe oczywiście też. No i właśnie jeśli to sobie wyłączę, to już te ruchy się robią bardziej chaotyczne. Nie jestem w stanie takich małych elementów dokładnie, precyzyjnie tutaj wykonać. Wracamy na podkładkę miękką, czyli większa kontrola, ale ruch wolniejszy, czyli większa precyzja. 800. Mamy bardzo dużą precyzję, dużo niższą prędkość ruchu. 3000, już szybszy ruch, ale cały czas bardzo duża precyzja. I 10 000, gdzie na tej podkładce jestem w stanie naprawdę precyzyjnie tutaj operować. Delikatne ruchy trzeba wykonać, ale jest to do zrobienia. A teraz przestawimy myszkę na tryb Bluetooth. I myszka jest na Bluetooth 5.3. Już mamy połączoną. Oczywiście poprzez Bluetooth software działać nie będzie. I wtedy mamy do 125 Hz, więc taki tryb typowo biurowy. Ale znowu poprzez Bluetooth lub poprzez dongla, ale z niższą częstotliwością próbkowania i z tym trybem biurowym myszka wytrzyma znacznie dłużej. Zrobię na off, podłączę przewód. To software ponownie widzi myszkę, mamy USB connection i tutaj możemy wtedy wybrać 1000, 2000, nawet 4000 Hz. Ok, sprawdźmy sobie. 800, czyli takie DPI jak ja lubię, nie za duże. Sensor sprawdza się świetnie, duża precyzja. W 3000 no to ruch będzie już dużo szybszy. Wtedy trzeba wykonać minimalny ruch nadgarstkiem, żeby się przemieścić, ale cały czas precyzja jest naprawdę duża. No i sensor działa precyzyjnie, natomiast przy 800 trzeba się troszkę tą myszką namachać na podkładce. Przy 3000 mały ruch to będzie kilka obrotów, ale to już co kto lubi. Macie tutaj duże pole do popisu, bo sensor ma do 30 000 dpi. O myszce wiecie już naprawdę sporo, teraz czas na słuchawki. No i Spectra Pro, podobnie jak myszka, mają 3 metody łączności, poprzez dongiel, poprzez Bluetooth, a także przewodowo, czyli na przykład do Xboxa czy do innych konsol. Natomiast używając dongla możemy korzystać z software'u na PC-tach, możemy mieć także dźwięk wirtualny i funkcję monitoringu mikrofonu. Przetworniki duże, bo 53 mm, bateria też spora, bo 750 mAh. No i spójrzmy co w zestawie. Ponownie instrukcja i naklejki. Jest odłączany mikrofon, jest pasek do spięcia nadmiaru przewodu, mikrofon wyposażono w gąbkę przeciwwybuchowym głoskom i mamy dość sprytny dongiel, ponieważ to jest właściwy dongiel, to z USB-C, ale mamy też przejściówkę na USB, więc jest to wtedy bardzo uniwersalne. Jeśli nie mamy USB-C w komputerze, to sobie stosujemy tą przejścióweczkę. No i są też dwa kable. Główny kabelek do ładowania USB-C na pełne USB i ten kabel ma 1,80 m długości, jest miękki i wytrzymały, a drugi to USB-C, czyli to w słuchawki, a to na przykład do pada od Xboxa, czyli do łączności przewodowej poprzez mini jacka. Również kabel solidny i wytrzymały, ma on 1,80 m długości. No i same słuchawki, które wyglądają naprawdę dobrze. Powiem Wam, że są wygodne i nieźle nawet pasywnie wygłuszają dźwięki z otoczenia. Dużą ruchomość, ponieważ możemy je sobie otwierać w ten sposób. Duże przestrzenie, mięciutkie pady, miła w dotyku ekoskóra. Mamy też tutaj ruchome przeguby, więc zakres ruchomości jest naprawdę duży. Oczywiście rozsuwane prowadnice. Co prawda prowadnice są tutaj plastikowe, ale ten plastik jest dość gruby. Od góry logo Redragona, fajnie wykonany pałek górny, mięciutka poduszka. Obudowy z logo Redragona, które tak lekko tutaj połyskują, światło się od nich odbija. Anatomiczne wyprofilowanie nausznic. No i sprawdźmy sobie wytrzymałość. Zobaczcie, można je zwinąć normalnie tutaj sobie dookoła. Nic się nie dzieje. Rozciągają się też bardzo mocno. Więc mamy elastyczny
headset, który jest odporny na uszkodzenia. Myślę, że dobra informacja. I zobaczmy sobie z bliska. Na prawej słuchawce nie mamy tutaj żadnych przycisków, natomiast na lewej jest sporo różności. Jako pierwszy mamy przełącznik trybów, następnie mamy gniazdo na podłączenie mikrofonu, przycisk wyboru trybów, gniazdo na podłączenie mikrofonu, USB typu C, Ctrl-K, a także wielofunkcyjny joystick, który działa w 4 strony i także jako przycisk. I na końcu tutaj mamy włącznik dźwięku przestrzennego, więc nawet nie trzeba software'u, żeby to sobie uruchomić. Zobaczcie, z bliska te słuchawki wyglądają naprawdę dobrze. Czas na ważenie i przymiarki. Jeszcze dodam mikrofon, żeby ta waga się zgadzała w 100%. Producent podaje 304 gramy, więc sprawdzamy. Moja waga z mikrofonem podaje 300, więc ok, nawet troszeczkę mniej. I teraz sprawdzamy na graczu o mniejszym rozmiarze głowy. Przodem przyleganie bardzo dobre, mikrofon można dogiąć tak, żeby był blisko ust. Oczywiście test mikrofonu za chwilkę Wam zrobię. Od boku to, o czym mówiłem, czyli anatomiczne wygięcie tych nausznic, tak żeby lepiej dostosowały się do kształtu ucha. I od tyłu również bardzo dobre, dokładne przyleganie, czyli będziemy mieli dobre wygłuszenie otoczenia. Oczywiście ten joystick wielofunkcyjny będzie też między innymi regulacją głośności. Troszeczkę bardziej je rozregulowałem i pasują także na gracza o naprawdę dużym rozmiarze głowy. Ponownie przodem dobre przyleganie, mikrofon blisko ust. Od boku wygląda to również dobrze i od tyłu też mamy pełne przyleganie. Dlatego headset tak na mniejsze, jak i większe głowy nadaje się bardzo dobrze. No i sprawdzamy wielkość tych przestrzeni. Wydają się być naprawdę duże. Na wysokość 60 mm, na szerokość prawie że 50, tak 47, a na głębokość 20 mm. Więc te przestrzenie są naprawdę duże. Każde uszy powinny tutaj wejść bez problemu. No i teraz widzimy software od słuchawek. Nie jest on jakiś specjalnie rozbudowany. Większość rzeczy zrobimy z poziomu przycisków na słuchawkach, ale zobaczcie, mamy regulację głośności, a także możliwość indywidualnie regulowania kanału lewego, prawego. Mamy czułość mikrofonu i monitoring włączony, wyłączony. Wtedy po prostu słyszymy w słuchawkach też nasz głos. Equalizer, gdzie mamy kilka ustawień. Ustawienie custom pozwala personalizować sobie i zapisywać własne ustawienia. Następnie mamy Sound Effects, to jest do sekcji Spatial Sound, czyli dźwięk przestrzenny. Tutaj zostało to rozgraniczone na dźwięk przestrzenny i dźwięk surround. To są pojęcia podobne, ale jednak nie do końca identyczne. I wtedy w tym dźwięku przestrzennym mamy do wyboru FPS-y, racing, taki tryb muzyczny i tryb do gier akcji. Na każdym to wypada troszeczkę inaczej. A7.1 Surround mamy po prostu włączone lub wyłączone. Dlatego tutaj trzeba sobie stwierdzić, czy na przykład do filmów lepsze będzie to ustawienie, czy po prostu dźwięk przestrzenny. Do muzyki się to w ogóle nie nadaje. Z tego joysticka korzysta się bardzo dobrze. W zależności czy mamy połączenie poprzez Bluetooth, czy poprzez dongla. Mamy troszeczkę inne ustawienia. Natomiast to mnie zdziwiło, że te słuchawki, tak na dobrą sprawę, mają 4 tryby pracy, ponieważ jak podłączyłem przewód do komputera, żeby je naładować, czyli USB-C na USB do kompa, no to nagle te słuchawki przełączyły się w tryb USB i zaczęły grać poprzez USB. Czyli wtedy korzystają z własnego wbudowanego układu dźwiękowego. Na ogół takie słuchawki jak podłączymy przez USB to się po prostu ładują, a te także przekazują dźwięk. Co muszę jeszcze powiedzieć, to że słuchawki mają także komunikaty głosowe. Przy włączaniu i wyłączaniu różnych funkcji brzmią one mniej więcej tak. Bluetooth mode, gaming mode, connected, spatial sound, stereo sound. No i wrażenia dźwiękowe. Jeśli chodzi o tryb przez dongla, to powiem Wam, że ten tryb najlepiej sprawdza się do grania w gry, ponieważ mamy najmniejsze opóźnienia i mamy największą możliwość personalizacji tego dźwięku. Do filmów też będzie ok, natomiast powiem Wam, że jeśli chodzi o słuchanie muzyki, to ten tryb łączności sprawdził się najmniej, ponieważ ciężko mi było tam wyregulować sobie dźwięk w taki sposób, żeby wszystkie zakresy były wyraziste, czyste, niektóre tony były przesterowane, takie już troszeczkę można powiedzieć drapiące w ucho, tak więc do muzyki niekoniecznie mi się spodobało. I gdyby te słuchawki miały tylko i wyłącznie tryb dongla, to w tym momencie bym je musiał dość mocno skrytykować, ale że są na tyle uniwersalne, że mam jeszcze inne tryby łączności, to chociażby przełączając się na Bluetooth do słuchania muzyki jest dużo lepiej. Dźwięk jest bardziej naturalny, basy są dość mocne, natomiast poprzez dongla ten bas mogliśmy też mocno sobie stuningować, żeby był bardziej głęboki, potężny, natomiast czasami nie brzmiało to zbyt dobrze. No i mamy jeszcze 2 tryby
czyli tryb mini jack i tryb USB. W obu tych trybach jakość dźwięku jest naprawdę dobra i gdybyście używali tych słuchawek na przykład na konsolach Xbox, czyli podłączając do pada mini jackiem, nie uzyskacie co prawda dźwięku przestrzennego, natomiast jakość dźwięku i szczegółowość będzie naprawdę dobra. A gdybyście chcieli pograć na Xboxie bezprzewodowo, możecie zrobić taki patent jak ja robię, czyli po prostu sparować słuchawki z telewizorem poprzez Bluetooth i w ten sposób słyszeć dźwięk z konsoli. Opóźnienia są na tyle małe, że nie przeszkadzało to w grze. Czyli podsumowując, gdyby jakość muzyki w trybie na donglu była troszeczkę lepsza, no to byłbym w pełni usatysfakcjonowany, a tak pozostaje pewien niedosyt. Być może da się jeszcze ten software ulepszyć, żeby ta muzyka poprzez dongla lepiej brzmiała, bo potencjał jest duży. No i zapraszam na testy mikrofonu. Pierwszy test będzie poprzez dongiel, więc posłuchacie, czy mamy jakąś eliminację szumów. Mikrofon w systemie jest na 100%. Ok, lecimy. To jest test słuchawek Redragon Spectra Pro. Jeśli chodzi o głośność, no to nie jest ona tutaj jakaś bardzo wysoka, natomiast myślę, że ten poziom głośności do komunikacji będzie wystarczający. Ocencie też, jaka jest sama jakość dźwięku, czy jest ten dźwięk wyraźny. Mam ten mikrofon już tak blisko, jak tylko się dało, więc tutaj za dużo więcej z niego nie wycisnę. 100% czułości jest, ale sprawdźmy jeszcze, jak się sprawdza tutaj to odszumianie, czyli eliminacja zakłóceń. Włączam dźwięk odkurzacza. I tak to brzmi z mojego mikrofonu krawatowego. Wracamy na próbkę z tych słuchawek i stwierdźcie, czy ten hałas się zmniejszył, czy mój głos jest cały czas dobrze słyszalny. Ok, teraz przełączyłem się na tryb Bluetooth, rozpoczynamy próbkę. No i oto druga próbeczka nagrywana poprzez Bluetooth. Wcale bym się nie zdziwił, gdyby głośność i jakość dźwięku była troszeczkę inna, ponieważ nie działa tutaj już software, mamy inne kodeki zastosowane. Więc stwierdźcie, czy poprzez Bluetooth też jest ok. Jeszcze też włączymy na chwilę zakłócacz, mikrofon krawatowy i próbka z tego właśnie mikrofonu. Stwierdźcie, czy tutaj też jest jakaś eliminacja szumów, czy działa to tylko przez dongiel. No i tak to brzmi, jeśli chodzi o podłączenie tych słuchawek poprzez złącze USB, więc na PC-cie spokojnie możecie korzystać też z tego trybu przewodowego. Dla kontrastu też próbka z hałasami i bez, mikrofon krawatowy. I wracamy na próbkę z tych słuchawek, stwierdźcie, czy coś się zmieniło. No i w tej chwili słuchacie ostatniej, czwartej próbki, nagrywane poprzez kartę dźwiękową na USB, czyli Sound Blaster X-G1, która kosztuje jakieś 100-120 zł. I w przypadku mini jacka jakość będzie zależała także od karty dźwiękowej. I pewnie mniej więcej tej jakości dźwięk uzyskacie podłączając te słuchawki do pada od Xboxa. No i porównanie z zakłócaczem, mikrofon krawatowy. I znów wracamy na próbkę poprzez mini jacka. Stwierdźcie, czy coś się zmieniło. Mikrofon przetestowałem aż na 4 sposoby, tak więc wiecie w tej chwili już wszystko. Ok, podsumowując, jak na markę Redragon przystało, mamy tutaj sprzęty, które są dobrze wykonane, funkcjonalne, a jednocześnie sprzedawane są w rozsądnych i atrakcyjnych cenach. Widzieliście wszystko w filmie, mieliście testy, mieliście moją opinię odnośnie działania każdego z tych urządzeń. Mam nadzieję, że film okaże się dla Was przydatny. Jeśli tak, to warto zostawić łapkę w górę, udostępnić film, napisać komentarz i subskrybować kanał, żeby być na bieżąco. I pamiętajcie, że aktualne ceny i promocje są w linkach w opisie filmu. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się.